Masz serwer Discord, a brakuje ci dynamiki? Mam coś idealnie dla ciebie. Gdy chcesz losowości, gdy twojemu serwerowi brakuje unikatowości, wtedy w twojej świadomości pojawia się start i drop, losowa komenda, drop. Wpiszę teraz wykrzyknik drop na czacie, wpiszę komendę drop jeszcze raz, mogę na przykład wygrać jakąś rolę, teraz wybrałem tutaj kolorową rolę, a mogę też wygrać inne nagrody, na przykład kod promocyjny do item shopu serwera. Zapraszam do poradnika, jak to zrobić. I drop. Wchodzę na Google Chrome, wchodzę na stronę startit.bot, link do strony znajdzie się w opisie, zmienię jeszcze język na polski i kliknę guzik zaloguj się. Jeszcze raz ponawiam zaloguj się i teraz przewijam na sam dół i klikam guzik authorize. Następnie dodaj bota. Klikam kontynuuj, autoryzuj i potwierdzam, że jestem robotem. Mamy już bota na serwerze, przechodzimy do pluginu automatyzację. Wyświetla się tutaj ostrzeżenie, klikam guzik włącz plugin, możemy tworzyć naszą komendę. Przechodzę na własne komendy, klikam na nowa konfiguracja i wpisuję tu komendę drop. W opisie komendy pisać co ta komenda robi, najlepiej bez używania jakichś dziwnych znaków. Ja tu po prostu napiszę darmowe nagrody. Zaznaczę zarejestruj komendę ukośnikową. Taka komenda będzie możliwa jednocześnie do wpisania po prostu na czacie poprzez wykrzyknik drop, ale również pod ukośnik drop. Jeżeli chcecie zmienić symbol komendy, możecie to zrobić w ustawieniach bota. Pokażę szybko jak to zrobić, nie jest to wymagane. Zamknę ten modal, wejdę w zakładkę komendy, wybiorę tutaj inny symbol, na przykład symbol dolara. Ważne jest to, żeby nie pisać tutaj drop. Takie coś jest niedozwolone, nie można tutaj pisać nazwy komendy. Tutaj wpisujemy sam symbol, czyli wykrzyknik albo dolar. Wchodzę z powrotem w automatyzację, przechodzę do komendy, którą konfiguruję. W warunkach, aby komenda mogła zostać wykonana, konfiguruję, kiedy użytkownicy będą mogli używać tej komendy. Klikam dodaj warunek i ja sobie zażyczę tak, aby użytkownicy mogli tą komendę wykonywać tylko na jednym kanale o nazwie dropy. Wy nie musicie tego robić, to jest opcjonalny krok. Ja tutaj zaznaczę, to wydarzyło się w jednym z tych kanałów, a następnie wejdę na stronę Discorda i dodam sobie ten kanał. Klikam plus, dropy i na tym kanale skonfiguruję bota, a więc wpisuję tutaj kanał dropy. Kolejna rzecz, jaką możemy skonfigurować, to jest limit czasowy na użytkownika. Wpisuję dodaj warunek i wybieram limit czasowy na użytkownika. Tu można konfigurować, jak często ludzie mogą wpisywać komendę drop. Wy możecie sobie tutaj wpisać na przykład 3 godziny. Ja tutaj skonfiguruję 5 sekund, aby łatwiej było mi testować tą komendę. Następnie dodam kolejny warunek, żeby tą komendę można było wykonywać tylko, gdy ktoś ma rolę VIP. Wy nie musicie tego robić, ja to zrobię, a więc stworzę sobie komendę VIP, nie komendę, tylko rolę VIP, zapiszę zmiany, a następnie w panelu Startita wybiorę, by tylko VIP mógł korzystać z tej komendy. Kolejna rzecz, faktyczne skonfigurowanie tej komendy drop. Aby to zrobić, klikam dodaj akcję i wybieram wykonaj ten blok w x% przypadków. Pojawiły nam się tutaj 2 bloczki. Jeden z nich wykorzystam do ustawienia wiadomości, która zostanie wysłana jako przegrana. Wybieram w tym celu bloczek wyślij wiadomość na kanał, usuwam tą emotkę, a następnie zaznaczam pole pokaż osadzenie. Wpiszę tutaj, niestety przegrałeś. Chcę teraz ustawić opis, tu się mi pojawiają jakieś rzeczy, kliknę w losowe miejsce na ekranie, aby to znikło i wpiszę tutaj treść osadzenia. Niestety nie wygrałeś nic, spróbuj ponownie za 2 godziny. W tym polu można używać enterów, wykorzystam tą opcję, aby tutaj napisać, że nie poddawaj się. Trzeba jakoś zachęcić użytkownika, żeby grał dalej. Jeszcze nie podoba mi się kolor tego osadzenia, kliknę tutaj na ten zielony pasek i wybiorę tutaj kolor czerwony. Jak już mamy ustawiony kolor czerwony, należy ustawić jakąś wygraną. Wykorzystam w tym celu kolejny bloczek, kliknę dodaj akcję, wyślij wiadomość na kanał. Tym razem, jak pokażę osadzenie, wpiszę tutaj tytuł wygrałeś kolorowy nick. Jak już to napisałem, to będę chciał nadać użytkownikowi rolę, która ma jakiś kolor. Więc aby to zrobić, dam niżej dodaj akcję i wybiorę
wybiorę dodaj rolę. Jeszcze nie mam kolorowej roli, a więc wejdę tutaj w ustawienia Discorda, wpiszę kolorowa rola i wybiorę tutaj kolor na przykład różowy. Zapiszę zmiany i teraz nadam użytkownikom kolorową rolę. Następnie chcemy skonfigurować inną wygraną. W tym celu nie klikamy na tą dodaj akcję wewnątrz tego niebieskiego bloku, tylko klikamy na dodaj akcję na samym dole. I wybieramy bloczek wykonaj ten blok w x% przypadku. Teraz z powrotem dodajemy akcję wyślij wiadomość na kanał i wybieramy inną nagrodę. Napiszę wygrałeś kod promocyjny, kliknę gdzieś indziej i tu w treści osadzenia wpiszę zgłoś się do administracji serwera, aby przekazali ci kod. No i to jest wszystko. Jedyne co nam zostało w tej komendzie to jest dostosowanie procent szans, w jakim wiadomości się pojawiają. Wiadomość z przegraną 5 razy częściej niż inne wiadomości, a w pozostałych wiadomościach wpiszę wagę 1. 1 i 1. Tutaj bot wyliczył, że mają szansę 14%, natomiast ta przegrana ma 70% przypadków. Zmienię tutaj na 2. Co druga wiadomość będzie się kończyła przegraną, natomiast w pozostałych przypadkach wylosuję jedną z tych dwóch nagród, które skonfigurowaliśmy. I to jest wszystko tak naprawdę. Zamknę tutaj okno i kliknę guzik zapisz zmiany. Mamy zapisano i możemy przetestować naszego bota. W tym celu wpiszę komendę wykrzyknik drop. Wygrałem kolorowy nick. Jak widać, bot mi nadał tutaj czerwony nick. Piszę jeszcze raz komendę drop. Niestety tym razem przegrałem. Piszę kolejny raz drop i bot tutaj powiedział, nie mogę tego wykonać, ponieważ nie odczekałem wystarczającej ilości sekund pomiędzy wykonaniami. Wejdę w konfigurację panelu i tutaj w limicie czasowym wpiszę spróbuj wykonać tą wiadomość ponownie i tutaj użyję dwóch nawiasów klamrowych, piszę słowo time i zamknę dwoma nawiasami klamrowymi. Zapiszę, jak wpiszę komendę drop, wygrałem kod promocyjny, piszę jeszcze raz komendę drop i tutaj bot ładnie odlicza, kiedy mogę ponownie wysłać tą wiadomość. Jeżeli macie polską wersję Discorda, tutaj nie będzie pisać 8 seconds ago, będzie pisać tutaj polski odpowiednik odliczania. I to jest wszystko tak naprawdę. Dziękuję za obejrzenie tego poradnika. Widzimy się w następnym. Cześć!